Sławomir Mencen, poseł na Sejm, przedsiębiorca, doradca podatkowy, polityk i śmieszek. Jak doszedł do władzy? Co stoi za jego sukcesem? Jakie prawa marketingu i biznesu stoją za jego błyskotliwym dojściem do sławy? Jeśli chcesz wiedzieć lub lepiej skopiować go, zapraszam. Dr Mencen zaczął swoją karierę medialną z naprawdę niezłym przytupem, bo od wywiadu. Od wywiadu u nie byle kogo, bo u samego Macieja Wapniaka-Wapińskiego. Ale równie ważne od miejsca było to, jak ten wywiad się nazywa. Tytuł brzmi: najbardziej chamskie przepisy podatkowe Sławomir Mencen. Wykorzystał tam dwie zasady sukcesu w marketingu i teraz uwaga, bo będzie kontrowersja. Dlatego, że obie z nich sprowadzają się do jednego. W marketingu jakość się nie broni. Jeśli myślisz, że zdobędziesz zasięgi i pieniądze, robiąc po prostu dobrą robotę w swoim biznesie i marketingu, po prostu się mylisz. Nikt o tobie nie usłyszy. I nie zrozum mnie źle, bo jeżeli masz dobre reklamy i się przykładasz, super, cieszę się, to też jest ważne. Ale pamiętajmy, że ostatecznie w marketingu liczy się ilość. Nawet najlepsza reklama jest niewiele warta, jeżeli nie powtarza się jej w kółko. Dlatego, że na koniec dnia ważne jest to, do ilu osób dotarłeś, ile razy. No tutaj po prostu najbardziej pomaga duża ilość, a nie wysoka jakość. Tak samo biznesowo. Nieważne jak dobry jesteś, jeżeli nikt o tobie nie usłyszy. Możesz być najlepszym na świecie stolarzem, ale jeżeli wiedzą o tobie tylko ludzie przechodzący bezpośrednio przed twoim warsztatem, to kto ma zostać twoim klientem? Reklamować należy się często w miejscach, które ludzie widzą i to jeszcze najlepiej w taki sposób, który zostanie zapamiętany. Więcej. Jeśli myślisz, że zdobędziesz zasięgi i sławę robiąc dobrą robotę, to jest jeszcze jeden powód, dla którego się mylisz. Mianowicie bardzo często klienci nie chcą jakości. A przynajmniej to, jak oni rozumieją jakość i jak ty ją rozumiesz, to dwie różne rzeczy. I możemy to w bardzo prosty sposób udowodnić. Zastanów się, czy McDonald's robi najlepsze burgery na świecie? Robi je mocno średnie i to raczej komplement. Ale mimo to ludzie przychodzą tam. Ludzie cały czas wracają po te średnie hamburgery, a McDonald's jest jedną z największych firm na świecie. Nie dlatego, że robi najlepsze burgery, tylko dlatego, że w najlepszy sposób robi średniaki. I dokładnie tak samo działa to w marketingu. Przejdźmy do rzeczy. Jakich konkretnie zasad marketingu dr Mencen użył, żeby odnieść sukces za pomocą tego wywiadu? Zasada pierwsza: współpracę i wykorzystywanie czyichś zasięgów i roboty. Ej, Bartek, ale to oczywiste, żeby iść do influencera, no nie? No właśnie nie, dlatego że za tego rodzaju występy często trzeba zapłacić i to nie zawsze gotówką. O tym wie już chyba dzisiaj każdy, że żeby dostać się na wywiad do znanego influencera, trzeba wyłożyć mu od paru do nawet paru 10 000 złotych. Ale pamiętaj, że jak zawsze w życiu nie musisz płacić pieniędzmi. Drugi rodzaj influencerów przyjmie cię dlatego, że jeżeli nie chcesz płacić pieniędzmi, to możesz zapłacić pracą. Możesz znaleźć odpowiedniego influencera i przyjść do niego z gotowym rozwiązaniem jego problemu. A jaki problem mają influencerzy? Zwykle jest to stworzenie kolejnego kontentu i osiągnięcie większych zasięgów. Więc jeżeli ty wykonasz pracę, znajdziesz czyjś kanał, zobaczysz, że dobrze do siebie pasujecie, zaproponujesz dobry temat, rozwiążesz jego problemy i podasz mu rozwiązanie na srebrnej tacy, jest spora szansa, że przyjmie cię za darmo. Wystarczy potraktować takiego influencera jak klienta, którego ty obsługujesz. W tym przypadku jest to po prostu transakcja bezgotówkowa. Zasada druga: używanie kontrowersji i clickbaitów. Pierwsze wideo, które ja osobiście widziałem doktora Mencena, nosiło tytuł: najbardziej chamskie przepisy podatkowe, Sławomir Mencen. Dlaczego to jest pierwsze wideo, z którego jest znane? Dlatego, że to po prostu wzbudza kontrowersję, złość, święte oburzenie. No bo jestem Polakiem, płacę tu podatki. A mamy jakieś chamskie podatki w Polsce? Może ja jeszcze muszę płacić? Powinienem się dowiedzieć, co to jest. Chociażby po to, żeby tego uniknąć. Ten tytuł powoduje w człowieku poczucie wykorzystania, zagrożenia, pewnej straty. Trzeba to po prostu wejść i sprawdzić. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w marketingu bezpośrednim, czyli tym, który ma prowadzić do sprzedaży albo skonsumowania treści, mówi się, że gdy klient przeczyta tytuł, to wykorzystałeś już aż 80% swojego budżetu. Popatrz na to w ten sposób. Nieważne, jak dobra jest treść, którą produkujesz. Jeżeli ktoś w nią nie kliknie, nie przeczyta tytułu, nie wejdzie w film, nigdy tego nie zobaczy. Nieważne, jak dobrą robotę zrobiłeś, nikt dalej nie zajrzy. I tu leży klucz do dobrego marketingu i zdobywania zasięgów. Skup się na pierwszym zdaniu. Tytuł reklamy albo posta ma jedno zadanie: sprzedać przeczytanie pierwszego zdania. Pierwsze zdanie z kolei ma sprzedać przeczytanie drugiego i tak dalej, i tak dalej. Jak człowiek przeczyta pierwsze 3, jest spora szansa, że dojdzie do końca. I dokładnie tak samo jest w filmach. Pierwsze 5 sekund jest kluczowe, dlatego pamiętaj, dużo lepiej jest mieć wybitny tytuł i średnią treść niż odwrotnie. Wniosek jest prosty: skup się na tworzeniu jak najlepszego początku swojego przekazu, reszta jest tu dużo mniej ważna. Kojarzysz takiego gościa jak Alex Hormozi? Kto to taki? A tylko jeden z najlepszych przedsiębiorców i marketerów, jacy aktualnie żyją. Taki tam gość. Ale na poważnie, mając naprawdę gigantyczne doświadczenie marketingowe, Alex mówi, że tworząc treść 90% czasu poświęca na tworzenie tytułu i samego początku.
Pozostałe 10 poświęca na całą resztę. Tworzenie dobrego tytułu jest aż tak ważne. Okej, czyli wiemy, że Sławomir Mencen swoją markę zaczął budować za pomocą wywiadów i kontrowersji, ale co z jego biznesem? Jak sobie radził tam? Tutaj postanowił zniszować się na tak zwaną ulgę dla programistów. Po kolei. W trakcie nagrywania pierwszych wywiadów Mencen prowadził jedną z wielu w Polsce kancelarii podatkowych. To jest tak zwany czerwony ocean, czyli rynek, gdzie jest tak duża konkurencja, że ludzie dosłownie podrzynają sobie gardła tylko po to, żeby zdobyć klienta i po prostu utrzymać się na powierzchni. Nigdy nie chcesz być na czerwonym oceanie, dlatego że to znaczy, że jedynym sposobem na to, żeby konkurować, jest obniżać swoje ceny. A jak obniżasz ceny, zmniejszasz marżę i po jakimś czasie wypadasz z biznesu albo zachorowujesz się po 14 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Nasz bohater dał radę jednak zmienić ten czerwony ocean w błękitny, czyli taki, gdzie był jedyną grubą rybą, która mogła zjadać wszystkich klientów dookoła. Jak mu się to udało? Postanowił, że będzie pozbywał się klientów. Bez sensu, tylko tak się wydaje. Mencen postanowił się zniszować, czyli zamiast robić wiele różnych rzeczy, wybrał jedną, na której postanowił znać się najlepiej w kraju. Stracił przez to jakieś 95% potencjalnych klientów, ale dla pozostałych 5% stał się idealnym wyborem. Skupił się wtedy na rozliczaniu tzw. ulgi IP Box dla informatyków. W gigantycznym skrócie pozwala to zejść z 19% podatku dochodowego na raptem 5%. 14% więcej twojej pensji zostaje w kieszeni. Gra warta świeczki, prawda? Dlatego właśnie klienci do kancelarii Mencen zaczęli wpychać się drzwiami i oknami. Co bardzo ważne, dosyć szybko Mencen wypełnił całą niszę. Po prostu zebrał z rynku wszystkich klientów, którzy byli na usługę IP Box. Co wtedy zrobił? Dokładnie to, co powinien, czyli dodał kolejną usługę do swojego repertuaru. Poszerzył swoje usługi o rozliczanie podatków dochodowych z kryptowalut, które były wtedy w Polsce szalenie popularne. I znów robił to jako jedyny w Polsce, w związku z czym po raz kolejny zebrał cały rynek dla siebie. Tworzenie błękitnych oceanów to piękna i bardzo skuteczna, ale wbrew pozorom dosyć łatwa do wdrożenia rzecz. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, jak to zrobić i dlaczego akurat Mencenowi się udało, daj znać w komentarzu, to będzie dla mnie znak, że chcesz w swojej działalności stworzyć błękitny ocean i jak Sławek podbić swój rynek. Dobrze, czyli Sławek radzi sobie i marketingowo, i biznesowo, ale jak to było z tą polityką? Tutaj na scenę wchodzi kontrowersyjna piątka Konfederacji. Dr Mencen zaczął swoją karierę polityczną w swoim stylu, czyli z przytupem i oczywiście wykorzystując kontrowersję. Po raz pierwszy bardzo zabłysnął medialnie, gdy był obrzucany błotem z powodu jego bardzo pełnokrwistego wystąpienia, gdzie przedstawiał tak zwaną piątkę Konfederacji. Ale co to w ogóle było? Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To najlepiej trafia do naszych wyborców, dlatego nasi wyborcy chcą nas słuchać i z tego powodu wyborcy chcą na nas głosować. Tak powiedział Sławomir Mencen na wiecu politycznym w 2019 roku. I jak się domyślasz, za takie słowa został bardzo mocno pokąsany przez toksyczne żądła krytyki medialnej. Okej, ale nie wiedział, że tak będzie? Był głupi, bezduszny, wyrachowany? Kalkulacja biznesowa. Oto co sam o tym powiedział. My robimy te badania, te grupy fokusowe. Śledzimy, jaki przekaz trafia do wyborców. Wiemy, co mówić, żeby wyborcy nas słuchali. Korzystamy z danych, to jest podejście naukowe i w ten sposób naukowy wyszło nam 5 postulatów. Nazwałem je piątką Konfederacji i ogłaszam je światu po raz pierwszy. Dokładnie tak. Dr Mencen, mówiąc o piątce Konfederacji, po prostu zdradził wyniki badania rynku. W biznesie, marketingu, ale również w polityce kluczowy jest tak zwany product market fit, czyli dopasowanie produktu do potrzeb klienta. Zauważ, gdyby Mencen powiedział: Polacy cenią sobie samochody, które są tanie, szybkie i niezawodne, to wszyscy pokiwaliby głowami i powiedzieli: no okej, fajnie, że łapiesz, to w sumie było oczywiste. I oczywiście znalazłaby się jakaś część Polaków, która powiedziałaby: fajnie, że ten gość rozumie nasze potrzeby. Ale kiedy Mencen zrobił badanie rynku w polityce, w zamian dostał łatkę szura i populisty. Polityk ma reprezentować wolę narodu, prawda? Więc jeżeli dla części narodu te 5 tematów jest ważne, to czy to naprawdę jest coś złego, że ktoś o tym mówi? Sławomir Mencen tylko i aż zauważył, że jest pewna część narodu, której nikt nie reprezentuje. Postanowił, że on będzie ich reprezentantem. Po prostu na tym polega demokracja. Więc czy twórczość Mencena to wyrachowanie i populizm? Zauważ, cel polityczny Mencena jest jeden i stabilny. Żeby podatki były niskie i proste. Ale żeby mógł osiągnąć ten cel, po prostu potrzebne mu poparcie polityczne. A jak ma je zdobyć, jeżeli nie mówiąc ludziom o tym, w czym chcą być reprezentowani? Czy to był populizm, czy rozsądne działanie? To zobaczymy dopiero, kiedy Sławek zdobędzie władzę i zobaczymy, co po prostu z nią zrobi. Jedno jest pewne,
jego wypowiedź o piątce Konfederacji nie była przypadkowa. Mówił ostro, bo wiedział, że medialne kontrowersje dadzą mu darmową reklamę. Pojawił się wtedy na ustach naprawdę dużej ilości influencerów, dziennikarzy i mediów. Zauważ, zrobił dokładnie to samo, co w swojej kancelarii. Odrzucił 95% ludzi po to, żeby stać się reprezentantem 5%, którym postanowił służyć. Dlatego właśnie, mimo że wiele osób go wtedy znienawidziło, to sympatyków i wyborców tylko mu systematycznie przyrastało. Dziennikarze, którzy pisali, żeby go zniszczyć, dosłownie napędzali jego karierę polityczną. A to nie wszystko, bo już kilka chwil później Mencen postanowił, że wyjdzie do szerokich i niereprezentowanych przez nikogo mas młodych ludzi. Ale samo zbieranie istniejących wyborców to za mało. Sławek wiedział, że powinien wyjść do ludzi niereprezentowanych, do młodych ludzi i tych, którzy po prostu czuli, że nie ma dla nich nikogo w polityce, kto reprezentowałby ich sytuację i poglądy. Jak to zrobił? Systematycznie budując obraz zwykłego, normalnego faceta i memy. Duża część Polaków czuła się zniesmaczona polityką, widząc, że wielu posłów od Janie Pawła takie rzeczy, za które powinno pójść do więzienia, jak nie gorzej. Mencen postanowił pokazać, że on też tak widzi polską scenę polityczną. Tak narodziła się filozofia XD. Odkąd zacząłem wyznawać filozofię XD, moje życie stało się spokojniejsze. Nie denerwuję się już prawie wcale. Kiedy spotykają mnie sytuacje stresowe, myślę sobie XD. I wszystko staje się prostsze. Naprawdę wszystkim polecam ten styl życia. Gdy prezes NBP mówi, że nasze PKB wzrośnie o 2 punkty procentowe w roku 2020, czyli gdy był ciężki moment z powodu covidowego zamknięcia gospodarki, myślę sobie XD. Gdy Jadwiga Emilewicz mówi, że przedsiębiorcy czują się świetnie zaopiekowani, też myślę sobie XD. Gdy ceny ropy naftowej spadają do minus $40, również myślę sobie XD. I od razu jest mi lżej. Dlaczego to działa? Bo ludzie po prostu lubią osoby, które postrzegają jako podobne do siebie. Mencen pokazał w ten sposób, że jest zmęczony wieczną polityką i aferami. Jednocześnie pokazał, że ma naprawdę fajne poczucie humoru i że potrafi w elegancki sposób zażartować i to jeszcze korzystając z języka internetu. Zauważył, że do zdobycia głosu często w ogóle nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego programu partyjnego. Wystarczy być sympatycznym, lubianym człowiekiem. A odrobina dobrego humoru tylko w tym pomaga. I tu mi się przypomina zasłyszany kiedyś żart. Czy w Polsce można krytykować partię i ogólny obraz polityczny? Można, ale to tak jakby całować tygrysa w zadek. Żadna przyjemność, a ryzyko duże. Nie wszystko, co Mencen robi w mediach, było dla niego przyjemne, dlatego że on regularnie podejmuje ryzyko. Ale nie można mu odmówić jednego. Jest po prostu skuteczny. Jego krytyka i ostry język trafiają do jego wyborców, dzięki czemu po prostu został posłem. A w demokracji nie ma chyba lepszego sposobu, żeby sprawdzić, czy ktoś dobrze reprezentuje swoich wyborców, prawda? Tak więc niszowanie się i jasne określenie, dla kogo jesteśmy, a dla kogo nie, jest bardzo skuteczną rzeczą w marketingu, polityce i oczywiście w biznesie. I można tutaj powołać się na przykład Coli i Pepsi. Cola pokazuje się jako marka rodzinna. Reklama czerwonej ciężarówki jadącej z nowym zapasem coli stała się już chyba tak samo tradycyjnym elementem świąt jak Kevin sam w domu. To dlatego, że Cola od lat buduje markę produktu rodzinnego. Pepsi z kolei w swoich reklamach niszuje się na ludzi młodych, aktywnych, na młodość i ruch. Mamy tu więc przykład dwóch prawie takich samych produktów, które sprzedają się zupełnie inaczej, dlatego że postanowiły zniszować się na dwa różne segmenty tego samego rynku. Mimo tego, że filozofia XD radziła sobie świetnie w zdobywaniu mu sympatii, Sławek wciąż chciał więcej śmieszków, kontrowersji i zasięgów. Tak właśnie powstało Hot 16 Challenge 2 w wersji Mencen. Nie challenge, tylko challenge. Nie wiem, wydaje mi się, że on to powiedział w ogóle dlatego, żeby ludzi striggerować, żeby też zapadło im to w pamięć. Hot 16 Challenge. Korwin też tak zrobił. W ten sposób Mencen pokazał, że potrafi być i zabawny, i polityczny, i elegancki jednocześnie. Sławek dał radę całą swoją osobę, poglądy i nawet aktualną sytuację polityczną streścić w mniej więcej 2-minutowym utworze muzycznym w ramach trendu Hot 16 Challenge. Zrobił tak, dlatego że Hot 16 Challenge było wtedy niesamowitym trendem i nagranie filmu gwarantowało bardzo duże zasięgi. Zobaczmy więc, co takiego zmieścił w swoim utworze. Wywalić VAT, z dochodowym się nie pieści. Nienawiść do podatków, tak zostałem wychowany. Kto płaci podatki, ten na zawsze jest przegrany. Tymi paroma zdaniami Sławek uderza bezpośrednio w ból swoich wyborców, przedsiębiorców, którzy po prostu bardzo są wkurzeni wysokimi w Polsce podatkami. I można powiedzieć, ej Bartek, ale w Polsce podatki nie są takie wysokie. Nie ma to znaczenia. Polski przedsiębiorca czuje się nadmiernie opodatkowany, a skoro on się tak czuje, to głosuje na tych, którzy mówią, że jest tak jak myśli. Dlatego właśnie Sławek o tym rapuje. Chce pokazać, że rozumie potrzeby zwykłego polskiego przedsiębiorcy. Nie tylko rozumie, ale też pomoże. Bo w końcu te podatki obali, prawda? No bo był
wychowany w nienawiści do podatków. W ten sposób jasno pokazuje, że moją misją jest walka z tym, czego nienawidzisz. Z podatkami. Kawałek dalej pięknie uderza w swoją konkurencję, wykorzystując sporą nieformalność rapu. Szumi dalej nie rozumie, to jest moja 8 mila, a do tego jest uchodźcą, bo uchodzi za debila. W kolejnych zdaniach dalej robi real-time marketing, uderzając w aktualne bóle wyborcy i jednocześnie pokazując, że jest wyluzowany i zdystansowany do życia. A te wybory, może w lipcu, może w maju, wprowadzili stan XD w całym naszym biednym kraju. Takich perełek jest oczywiście więcej, ale przejdźmy do meritum. W tym wideo Sławek stworzył odpowiednik biznesowego nagrania z misją i wizją firmy. To ważne narzędzie zarówno dla klientów, jak i pracowników, bo pokazuje, czym jest firma, jakie wartości sobą reprezentuje, jakie problemy rozwiązuje, dlaczego wybrać ją, a nie konkurencję. To już temat na cały oddzielny film, więc przejdźmy do kolejnego mistrzowskiego posunięcia doktora Mentzena. Piwko z Mentzenem i browar Mentzen. Sławek miał już zasięgi i pieniądze, więc potrzebował kolejnych rzeczy. Potrzebował żelaznego elektoratu, czyli ludzi, którzy po prostu pójdą za nim w ogień. Dlatego zaczął kreować obraz siebie jako człowieka ludu. Stąd zaczął jeździć po całej Polsce w ramach serii eventów Piwko z Mentzenem. To jest nieskalowalne, ale potężne narzędzie do budowania poparcia politycznego. No bo zapytaj sam siebie, na kogo wolisz zagłosować? Na kogoś, kogo widziałeś tylko na ekranie i komu wiele osób zarzuca, że jest nadętym bufonem? Czy może zagłosujesz na kogoś, z kim wypiłeś piwko, poklepałeś się po plecach i w sumie okazało się, że to jest równy gość? To rozwiązanie jest niemożliwe do wykorzystania długoterminowo, no bo polityk nie może jeździć od miasta do miasta tylko po to, żeby pić ze swoimi wyborcami. Chociażby dlatego, że wątroba mu nie wytrzyma. To rozwiązanie zżera masę czasu, ale za to pozwala zbudować żelazny elektorat. A to jest właśnie pierwsze duże zadanie każdego polityka i z tego zadania Mentzen wywiązał się na 5 z bardzo dużym plusem. A może nawet i na 6, bo dzięki temu nie tylko zdobył żelazny elektorat, ale też zaczął produkować piwo. Dlaczego akurat piwo? No bo w ten sposób mógł najprościej zmonetyzować stworzoną społeczność. No bo znowu, miał swój żelazny elektorat, do tego miał obraz smakosza dobrego piwa, więc dlaczego by nie zacząć go sprzedawać? Wypuszczenie własnego piwa było logiczną kontynuacją, bo po prostu Mentzena otaczali sympatycy, którzy te piwo pili. Okej, ale zrobienie własnego piwa i browaru to chyba duży temat jest, prawda? No właśnie nie. W XXI wieku wypuszczenie własnego piwa jest bardzo, bardzo proste. Też możesz to zrobić. To dlatego, że Mentzen wtedy, a prawdopodobnie nawet i teraz, nie ma browaru. Możliwe, że nigdy nie będzie go miał. On po prostu znalazł istniejącą fabrykę, poszedł do niej i powiedział: ej, mam dla was zlecenie, zróbcie piwo dla mnie. Tutaj macie recepturę, a tutaj macie etykietki, które chcę, żeby były przyklejone do butelek. I w ten sposób powstało piwo Mentzen. Takie podejście pozwala bardzo niskim kosztem przetestować, czy w ogóle jest przestrzeń na rynku na to, żeby wejść ze swoim produktem. W przypadku Sławka ta przestrzeń była, dlatego piwo Mentzen zostało dodane do regularnej produkcji. Popatrz, nikt przy zdrowych zmysłach nie zacznie stawiać nowej rozlewni tylko po to, żeby przetestować, czy produkt wyjdzie. Dlatego właśnie zawsze testy przeprowadza się na czyjejś mocy produkcyjnej. Ale w XXI wieku mamy tak dużo fabryk wszelkiego rodzaju, że możesz nigdy nie mieć własnej fabryki i tylko składać zlecenia to tu, to tam, czyli korzystać z czyjejś fabryki po to, żeby produkować produkt, który możesz mówić, że jest twój. Więc tak, ty też możesz mieć własne piwo, wystarczy, że znajdziesz rozlewnię, recepturę i ładną etykietkę, którą przyczepisz, a potem złożysz zamówienie. Swoją drogą, to byłby mega prezent na czyjeś urodziny, ale nieważne jak dobre będziesz miał piwo, to nie będziesz miał reklam tak ostrych jak Mentzen. Mistrzostwo marketingu, czyli piwo inflacja. Śliczna dziewczyna wchodzi do baru i prosi o dobre piwo. Barman podaje butelkę, mówiąc 9 zł. Zanim dziewczyna zdąży zapłacić, barman mówi 10, potem 11, 12 i tak dalej, aż dziewczyna z frustracji wyrzuca wszystkie monety, jakie ma na ladę. Całość kończy się ujęciem na piwo o nazwie Inflacja z browaru Mentzen i zdaniem jedyna akceptowalna inflacja. 181 000 wyświetleń, heheszki i mistrzostwo marketingu. Jednocześnie budował poparcie polityczne, reklamował piwo i darł łacha ze swoich przeciwników. A to nie koniec, bo puentą tego wszystkiego był ten post, który po prostu wywołuje uśmiech na twarzy. Miałem nadzieję, że idealnie wstrzelimy się z tym piwem o mocy 7,5% w najnowszą inflację w Polsce. Niestety za listopad GUS podał 7,8%. Nie doceniłem mocy Glapińskiego. Szpila polityczna w przeciwników, budowanie poparcia i po raz kolejny pokazanie, że jest się błyskotliwym, eleganckim człowiekiem z poczuciem humoru. I wierz mi lub nie, ale to wciąż nie był koniec romansu między Mentzenem a memami. Piwo Mentzen było tak dużym sukcesem, że Sławek postanowił kuć żelazo póki gorące i postawić własny pub. Nie możesz tego nie wiedzieć, ale rynek pubów i restauracji jest bardzo czerwonym oceanem. Gastronomia jest uznawana za jeden z najtrudniejszych rynków na świecie.
A Sławek, jak to Sławek, zrobił z tego czerwonego oceanu błękitny. Jak? Tak. Na wejściu do baru jest jego opozycja polityczna umieszczona za kratami. Pamiętaj, polityka zawsze powoduje skrajne emocje. Dlatego idę o zakład, że wielu klientów tego pubu poszło do niego tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć znienawidzonego polityka za kratami. Nawet jeżeli będzie to tylko zdjęcie. Po prostu daje to niesamowitą satysfakcję emocjonalną. I oczywiście Mencen wykorzystał swój pub do kolejnej serii śmiechowych wpisów na social mediach. W ogóle zrobił z tego pubu swego rodzaju muzeum memów. Na przykład umieścił tam skrzynkę pocztową, ogłaszając też, że pub jest placówką pocztową. Zrobił to, żeby nigdy nie dało się lokalu zamknąć w trakcie COVID-u. Dlatego, że placówki pocztowe w trakcie pandemii prawnie musiały być otwarte. Zawiesił gazetę wyborczą, czyli gazetę konkurencyjnej partii, w toalecie, mówiąc, że może się tam komuś przydać. Dodam tylko, że robienie siku w tym pubie uprzyjemnia również były prezydent Duda, śpiewając swój rapowy hit Ostry cień mgły. W ramach uczczenia wielkiej inflacji z czasów premiera Morawieckiego na ścianie rozpiął wielki banknot z jego twarzą i nominałem pierdyliard złotych. I mój absolutny faworyt. Wstawił tam pomnik złotego premiera Morawieckiego z miską ryżu dla narodu. Wszystko po to, żeby unieśmiertelnić jego słowa, że ludzie powinni za miskę ryżu, żeby odbudować gospodarkę. Jak widzisz, pub Mencen był lokalem idealnie skrojonym pod wyborcę Sławka. I tak jak zawsze z Błękitnym Oceanem, co prawda zraził do siebie większość Polaków, ale za to ma teraz pub, który jest permanentnie pełen płacących klientów, którzy śmieją się z jego memów. No a przecież o to chodzi w biznesie, prawda? Żeby mieć płacących klientów. Można by o Sławku Mencenie tak jeszcze długo, bo łączenie polityki, biznesu i śmieszków opanował naprawdę do perfekcji. Więcej, sprawił, że te trzy rzeczy połączone zaczęły się napędzać, tworząc efekt synergii, bo w jego przypadku 1 + 1 + 1 równa się nie 3, a 30. Cokolwiek o nim myślimy jako o człowieku i polityku, trzeba przyznać jedno. Odkrył zasady, które dają mu sukces w biznesie, a potem odkrył, że można je przenieść do polityki, a następnie bezlitośnie je wykorzystał. Bo prawda jest taka, że przez ostatnie 2000 lat ludzkość naprawdę odkryła, co jest potrzebne do sukcesu. No jeśli chcesz wiedzieć, czym są te zasady sukcesu, to pamiętaj, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, bo co tydzień wrzucam tu nowe filmy, w których pokazuję, czym są zasady sukcesu w biznesie, marketingu i najwyraźniej również w polityce.